Okej, słuchajcie, pytacie nas, dlaczego z jednej strony reklama KFC, w której mamy kurę, w której mamy czarny humor i w której zabijamy kurę tak naprawdę utalentowaną i pokazujemy produkt, czyli nasze skrzydełka czy tam inne części kurczaka KFC. Dlaczego jest przez nas skrytykowany jako totalnie negatywny przykład konceptu, a z drugiej strony mamy Twixa, w którym również mamy czarny humor, również mamy wątek zabijania. I dlaczego W domyśle, jest, tak? w domyśle i dlaczego przez nas jest oceniany jako zabieg pozytywny. Dwie reklamy. Pytanie, Wojtek, do Ciebie tak naprawdę, wyjaśnij. Wiesz co, tutaj żartujemy sami z siebie. W tej reklamie, Twixie? w Twixie żartujemy sami z siebie, odnosimy się do samych siebie. I to jest ta różnica. Tam żartujemy sobie inaczej, powiem jeszcze inaczej. W Twixie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, nie wiem czy to jest zabieg celowy, ale ci dwaj panowie, którzy tam są, ci bliźniacy, oni nie wyglądają specjalnie sympatycznie. To Oni nie są jest- zimni, to nie- chłodni, mało tego, tak. To nie są dwie dziewczyny nawet. To nie jest dwóch fajnych, przystojnych chłopaczków. To są z trochę przetłuszczonymi włosami dwaj bliźniacy, którzy nie wzbudzają jakiejś tam sympatii. Być może dlatego łatwiej jest potem przełknąć tą woltę i że w domyśle oni zostaną skasowani po prostu przez te niedźwiedzie. Natomiast Aczkolwiek jak mamy mówię, tutaj konwencję jeszcze powiedzieć, konwencję natomiast horroru. tak jak mówię, tak, to jest w ogóle zupełnie inaczej poprowadzona narracja. Tu mamy wiele elementów w sobie, mamy konwencję horroru, slashera, mamy suspense, mamy mnóstwo fajnych rzeczy, które imponują naprawdę nam jako twórcom, ale też nam jako zwykłym odbiorcom, tym bardziej. I ta reklama odnosi się do nas samych, tak? My żartujemy sami z siebie i nam wolno. My tutaj nie przywiązujemy emocjonalnie się do tych dwóch panów, w ogóle ich nie znamy nawet. Oni nam niczym nie imponują, poza tym, że lubią Twixy. Tak? I są w środku lasu i może ich spotkać niebezpieczeństwo. I, może, to są jest na jakby jasne, tak? I są na to narażeni, przygotowani, więc, tak. muszą być przygotowani na niebezpieczeństwo. To się dzieje w jakiś sposób, to jest w jakiś sposób uzasadnione, tak, że te niedźwiedzie tam są i czy nawet tych Twixów by nie było, to oni by po prostu zostali zjedzeni, tak? Więc tutaj gdzieś jest bezpieczna przestrzeń pewnej umowności, która ratuje tych ludzi, jeżeli chodzi o zarzuty o okrucieństwo, którego nie ma, ale to jest najgorsze okrucieństwo, którego się nie pokazuje, które człowiek potem sobie wymyśla w głowie i te obrazy przez nasz umysł są jeszcze bardziej potęgowane, ale to jest znakomite. To są takie zabiegi, które ja kocham. Spielberg jest mistrzem w takich zabiegach. Słuchajcie, to właściwie w każdym filmie mamy ten sam schemat, na który się nabieramy i który jest wspaniały i który on wykorzystuje mechanizm naszego mózgu, typu Park Jurajski. I nagle jest scena, w której my patrzymy się na nich i widzimy, że oni widzą, że oni zobaczyli te dinozaury. I my chcemy te dinozaury jako widzowie w kinie od razu zobaczyć, ale nie. Spielberg nam na to nie pozwala. My przez najbliższą minutę widzimy reakcję emocjonalną bohaterów filmu, którzy są zafascynowani. Widzimy te emocje, fascynację tym, co oni widzą, ale czego my jeszcze nie widzimy. I on to wstrzymuje. Nie zobaczycie tego jeszcze. Dopiero potem, jak zobaczymy reakcję aktorów na te dinozaury, my je widzimy. I ta nasza reakcja jest przez to spotęgowana. Ja to kocham. I tu jest ten zabieg pokazany tylko w inny sposób, czyli jest poprowadzona pewna narracja, która wyzwala w nas emocje. Chcemy coś zobaczyć i być może być może niektórzy chcieliby zobaczyć potem tę jatkę, ale tego już nie ma. Jest tylko dźwięk łamanego batonika i wszystko nam dzieje się w głowie. To jest mistrzowski zabieg. No dobra, Dobrze. a jeśli chodzi o kurę? Jeśli chodzi o kurę, KFC? sytuacja jest zupełnie inna. Tam jest pewien surrealizm, pewien żart surrealistyczny na samym początku, tak? Czyli nawiązanie być może nawet może to jest nawiązanie do dziecięcych animacji, tych animacji ze zwierzątkami 3D jest mnóstwo. Jakaś tam farma, jakieś tam inne rzeczy i my lubimy to oglądać, i dzieci to lubią oglądać i przywiązują się do tego emocjonalnie i do tej pory się wszystko zgadza. I potem nagle następuje bardzo niesmaczne sprowadzenie nas do parteru. Po prostu znosimy jajo z niesmaku do tego, co widzimy, ponieważ tam nie ma już żadnej umowności. Tam jest my ludzie oceniamy to na będziemy to zaraz jedli, zarżniemy to.
I tutaj nie ma żadnego, tu już nie ma żadnego żartu. Tu już nie ma żadnej umowności. To jest po prostu... To jest prawdziwy produkt tak naprawdę. To jest ta kura, to która jest produkt zabita. gotowy do jedzenia. Tam nie ma poprowadzonego dalej jakiegoś suspensu, czegokolwiek. Czyli porównując te dwie reklamy, tak naprawdę jest i one się różnią totalnie, tak? Można by było Wszystkim powiedzieć, się że różnią. Są dwie różne reklamy, to znaczy... mamy tu i tu czarny humor, tak? Ale czarny humor tu i tu. Natomiast tamten czarny humor jest niesmaczny, tak jak zgniłe jajo, a ten czarny humor jest smaczny jak pyszny Twix.